Poznajecie to miejsce? To Hala Mirowska. Podobnie jak legendarny bazar Różyckiego w Warszawie i inne tego typu miejsca, w okresie PRL-u była to oaza handlu. Tutaj można było kupić naprawdę wszystko. Dżinsy, banany, dewizy od cinkciarza. Hala Mirowska jest jednym z wielu miejsc charakterystycznych dla polskiego handlu. Innym, bardziej znanym jest bazar Różyckiego. Niestety nie mogliśmy go sfilmować, gdyż wybuchł w nim pożar i trwały prace naprawcze. Bazar Różyckiego powstał około 130 lat temu z inicjatywy Juliana Różyckiego, farmaceuty, przedsiębiorcy, społecznika. Od początku to miejsce słynęło z niepowtarzalnego klimatu i z tego, że można było kupić tu wszystko: nabiał, drób, ryby, wyroby rzemiosła artystycznego, kwiaty, książki, a także pograć w 3 kubki. W okresie PRL-u bazar stał się ostoją wolnego, legalnego i nielegalnego handlu. Dywany, egzotyczne owoce, płyty winylowe z muzyką zespołów rockowych, a zimą herbata rozgrzewająca. Handel kwitł. Owszem, czasami sprzedawano na bazarach towar niedostępny w oficjalnej sprzedaży, albo nawet nielegalny wedle ówczesnych przepisów, ale jednak fakt, że obywatele mieli gotówkę, która była trudno kontrolowalna, sprawiał, że jakaś wolność obrotu w PRL-u istniała. Dzięki gotówce obywatele mogli funkcjonować w miarę normalnie. W gospodarce centralnie sterowanej korzystali z szarej strefy i czarnego rynku. A teraz zastanówmy się, co by było, gdyby w tamtych czasach istniał pieniądz cyfrowy. Jakie konsekwencje miałoby takie rozwiązanie dla wolności osobistej i dla funkcjonowania gospodarki? W PRL wszelkie przejawy przedsiębiorczości były zwalczane. Początkowo te ambicje sięgały, żeby w ogóle wyeliminować wszystko. Później Zagierka trochę zluzowano i dano spokój temu drobnemu rzemiosłu, bo państwo sobie zupełnie z tym nie radziło. Natomiast wszelkie przejawy przedsiębiorczości też w propagandzie były przedstawiane bardzo negatywnie. Taki ugruntowywały stereotyp prywaciarza jako czegoś złego i tak dalej, i tak dalej. To w dużej mierze w Polsce dalej zostało. Także jedyna taka różnica dość istotna pomiędzy, fundamentalna bym powiedział, pomiędzy Polską a innymi krajami demokracji ludowej, to było, że Gomułka nie zdecydował się na rozprawę z prywatnym rolnictwem i tylko w Polsce to się stało. To było jedyny w całym bloku prywatne rolnictwo i jak go naciskał Chruszczow i zapytał go się: towarzyszu Gomułka, kiedy wreszcie zlikwidujecie prywatne rolnictwo, to Gomułka mu odpowiedział: towarzyszu Chruszczow, następnego dnia, jak tylko przestaniecie importować zboże z Ameryki. Władze Polski w latach 1945-90 wiele razy podejmowały decyzje, które miały istotny wpływ na sytuację ekonomiczną obywateli. Na przykład w październiku 1950 roku rząd zakazał posiadania dewiz i złota i ogłosił niekorzystną dla obywateli reformę walutową. Polacy musieli wymienić swoje pieniądze na nowe złote, które z kolei szybko traciły na wartości. Miliony ludzi poniosło znaczne straty finansowe. Pieniądz tak długo utrzymywał w PRL-u wartość, jak długo rząd tego chciał. W momencie, kiedy potrzebował zebrać trochę więcej pieniędzy, po prostu go dewaluował albo osłabiał. Tak w 50 roku, w październiku, kiedy doszło do wielkiej dewaluacji pieniądza, czyli wartość pieniądza została zatracona za działaniem państwa. Jako taka inflacja oficjalnie nie występowała, ponieważ pieniądz był regulowany. Nie istniał wolny rynek wymiany walut, nie istniała żadna spekulacja w sensie giełdy, nie było żadnych podnoszenia cen poprzez rynek. Nie funkcjonował rynek, także tylko rząd decydował. W 70 roku zdecydował o podniesieniu o 60% cen przede wszystkim wyrobów mięsnych i takie one były. Oczywiście podnoszono rozmaite opłaty, ale generalnie pieniądz był sztywny, tak jak rząd sobie tego życzył, i płace też były dekretowane odgórnie. Nic dziwnego, że w PRL-u obywatele uwielbiali zielone, czyli dolary i inne dewizy kupowane nie w kantorze, tak jak tutaj,
a tak zwanym drugim obiegu. Najczęściej zakopywali je w słoikach, w banku ziemskim, czyli po prostu w ogródku. Kilkaset dolarów otrzymane w prezencie od wujka z Ameryki to był majątek, bo przecież średnia pensja w połowie lat 70. wynosiła $25 miesięcznie. Przypomnijmy, że w okresie Polski Ludowej za posiadanie niektórych dewiz groziło nawet więzienie. Jednak to nie powstrzymywało Polaków od ucieczki. Dolary i inne waluty, a ich posiadanie ułatwiało zdobywanie rozmaitych towarów. Może nie dawało wolności, ale dawało jej namiastkę. No dobrze, to ja idę coś kupić. Gotówka PRL-u, przede wszystkim dolary i marki zachodnie, bo to były dwie alternatywne, główne waluty, zapewniała wolność obywatelom. W tych chroniły te przed inflacją, szczególnie w latach już 80. to wszelkie poważniejsze transakcje, czyli zakupy samochodów czy zakupy mieszkań, to były albo rozliczane w markach lub w dolarach, albo referowały do marek lub dolarów i ludzie trzymali też w tym oszczędności, co okresowo to było nawet karane więzieniem. Posiadanie dolarów w czasach stalinowskich to było więzienie. Później za handel dolarami w dużej mierze się wzięło SB. To znaczy oni kontrolowali te rynki, bo to generalnie tak zwani cinkciarze. Oni funkcjonowali pod Peweksami. Peweks to był taki sklep eksportu wewnętrznego, w którym za dolary sprzedawano zachodnie towary i oni urzędowali, ci cinkciarze, pod tymi sklepami, wymieniali dolary i marki i większość z nich, o ile nie wszyscy, musieli współpracować z SB i tam odpalać im jakieś działki, a przede wszystkim informować o większych jakichś transakcjach itd., itd. Także w latach 80. i 70. też, ale 80. to już pełno, to było pod pełną kontrolą Służby Bezpieczeństwa. Ludzie dolary i marki nabywali od cinkciarzy, a cinkciarze z różnych metod, ale jedną z większych strumieni, tych dolarów, które płynęły do Polski, to byli polscy pracownicy kontraktowi, którzy budowali w Afryce Północnej jakieś cementownie, jakieś zakłady przemysłowe i oni dostawali wynagrodzenie częściowo w dolarach i oni te dolary do Polski przywozili. Marynarze, to była druga grupa, no i ludzie ogólnie wyjeżdżający na zachód, taka liberalizacja wyjazdu na zachód, taka pełna już, czy duża, to była po 86 roku. To już w zasadzie każdy, kto chciał, to mógł pojechać. Wcześniej było trudno. 3913 zł. Średnia pensja w 1975 roku. 889. Tyle litrów mleka można było kupić za średnią pensję. 1398. Tyle jajek można było kupić za średnią pensję. 1565. Tyle bochenków chleba można było kupić za średnią pensję. $28. Tyle dolarów na czarnym rynku można było kupić za średnią pensję. A teraz spróbujmy wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby państwo w okresie PRL miało absolutną kontrolę nad pieniądzem. Ograniczenia swobód obywatelskich mogłyby być jeszcze bardziej dotkliwe niż te, które faktycznie miały miejsce. Jak potoczyłaby się historia? Czy doszłoby do obrad okrągłego stołu? Czy pełna kontrola nad pieniądzem przez władze państwowe to scenariusz jak z filmu science fiction? Nie. Trwają przecież prace nad cyfrowym pieniądzem banków centralnych. Tymczasem już słynny filozof Alexis de Tocqueville mawiał, że nie ma takiej niegodziwości, jakiej by się nie dopuścił skądinąd łagodny rząd, gdy potrzebuje pieniędzy. A słynny naukowiec Eswar Prasad w książce Przyszłość pieniądza zauważa, że co prawda pieniądz cyfrowy banku centralnego ma wiele zalet, ale wraz z jego powstaniem pojawia się kwestia jego wpływu na prywatność transakcji obywateli. Kanada. Luty 2022. Trwa protest kierowców ciężarówek. Uformowali oni konwój wolności. Władze zablokowały konta setkom rolników zaangażowanych w protesty. Zablokowano także środki z publicznej zbiórki dla protestujących, a pieniądze zwrócono darczyńcom. Powołano się na złamanie regulaminu zrzutki.
Środki zebrane podczas drugiej zbiórki zablokowano na mocy decyzji sądu, podobnie jak 2 konta, na które przedstawiciele Konwoju Wolności zdążyli wypłacić ze zrzutki 1,4 miliona kanadyjskich dolarów. Te działania władz Kanady spotkały się z powszechną krytyką. Z kolei na początku 2023 roku władze Brazylii podjęły decyzję o blokadzie środków finansowych osobom i firmom, które uczestniczyły i wspierały antyrządowe protesty. Sąd federalny w Brazylii zatwierdził tę decyzję. Dostęp do swoich środków straciły 52 osoby oraz 7 firm. Była to kara za atak zwolenników byłego prezydenta Jaira Bolsonaro na budynki instytucji państwowych. Cyfryzacja jako technologia przekazywania pieniędzy i upraszczania transakcji funkcjonuje już w pełni. Oczywiście te technologie mogą się rozwijać, mogą być szybsze, mogą być bardziej przyjazne, ale generalnie ta rewolucja cyfrowa, która to już nastąpiła. W momencie, kiedy mówimy o pełnej cyfryzacji, czyli wycofaniu pieniądza papierowego czy tradycyjnego pieniądza, mówimy o zmianie przede wszystkim politycznej, systemowej. Czyli znowu kto zaczyna kontrolować ten pieniądz? Pieniądz zaczyna być wtedy kontrolowany przez instytucje, które je emitują, w tym wypadku państwo, które znowu ma pełną kontrolę nad przepływem pieniądza. Przejmuje jakby, tak jak trochę w państwach socjalistycznego PRL-u, kontrolę nad jego dystrybucją. Nie rynek, tylko państwo. Przypomnijmy, że Unia Europejska planuje ograniczenia w użyciu gotówki. Od 2027 roku maksymalna kwota transakcji gotówkowej ma wynieść 10 000 euro, a przy płatnościach powyżej 3000 euro konieczna będzie weryfikacja tożsamości. Są kraje, gdzie operacje i transakcje cyfrowe przebiegają bardzo sprawnie, bardzo dobrze funkcjonują, jak Japonia, gdzie wszystkie w zasadzie metody płatności są dostępne, wszystkie wynalazki zostały przyjęte, natomiast w dalszym ciągu funkcjonuje gotówka. Znaczy człowiek w dalszym ciągu może decydować i rynek będzie decydował także o popycie i podaży pieniądza. Pamiętajmy, że przekazanie pieniędzy w gotówce nie zostawia żadnych śladów. Z płatnościami elektronicznymi jest dokładnie odwrotnie. Każda transakcja jest powiązana z nazwiskiem posiadacza konta, karty czy telefonu służącego do płatności. W Polsce obowiązuje ustawa gwarantująca możliwość płacenia gotówką. Według niej sprzedawca także nie może odmówić przyjęcia gotówki w punktach handlowych. Gotówka w ręku, w sejfie, pod poduszką jest zawsze naszą własnością, z którą możemy zrobić wszystko. Gdy tylko wpłacamy ją na rachunek bankowy, technicznie staje się własnością banku. Pieniądz cyfrowy banku centralnego będzie własnością banku centralnego. Warto już dziś zastanowić się, jakie konsekwencje może mieć pełne przejście na cyfrowe formy płatności dla naszej swobody wyboru, dla naszej niezależności finansowej.